Szanowni Państwo, zaczynając od tego, co się wczoraj działo, tak? Czyli od tych wszystkich kwestii, które były poruszane. NIS-2, kwestia związana z SolarWinds. Zacznijmy sobie od tego, jak w ogóle regulator działa, bo to były bardzo ciekawe rozmowy w kuluarach gdzieś, gdzie pytano się mnie o różne rzeczy. Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że to wszystko ma być uregulowane? Tak? Nie wiem, czy Państwo byliście, wczoraj był wykład anglojęzyczny na temat NIS-u 2, prowadził go pan Molina i on wspomniał mi w kuluarach, że on jest przeciwnikiem NIS-u 2. I spytałem się go, dlaczego jest przeciwnikiem NIS-u 2, bo NIS 2 spowoduje, że zamiast, że tak powiem, zasilać finansowo działy związane z cyberbezpieczeństwem inżynierów, będziemy zasilać prawników. Chciałem się go spytać, gdzie te etaty, ale powstrzymałem się. Ale dowiedzmy się, dlaczego tak się w ogóle dzieje. Dlaczego to prawo ingeruje, że tak powiem, też w ten biznes. Szanowni Państwo, do tej pory było tak, że na pewno zwróciliście uwagę, że jest coś takiego jak prawo finansowe. Tak, banki działają na specjalnych zasadach, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli ktoś z Państwa jest bezpiecznikiem i gdzieś tam też się załapał, żeby zobaczyć, jak to wygląda w sektorze finansowym, ten wie, że ten sektor jest bardzo dojrzały pod kątem cyberbezpieczeństwa i mocno uregulowany. Jest on mocno uregulowany z tego względu, nie że cyberbezpieczeństwo, bo on zaczął się regulować dużo wcześniej, tylko dlatego, że tam po prostu działy się sytuacje, które po prostu miały dużą szkodliwość społeczną. I tu jest taka grafika, ona jest tylko na zasadzie takiego podglądu, że oczywiście mamy jakąś część branży, która sobie dobrze działa, przestrzega różnych zasad, dba o to, żeby te wszystkie rozwiązania techniczne, organizacyjne, fizyczne były na bardzo wysokim poziomie, ale mamy też drugą część tego rynku, gdzie no niestety podmioty wychodzą z założenia, że jakoś to będzie. I dopóki to mniej więcej działa, to znaczy nic się nie sypnie, regulator tak mówi, no może coś zmienimy, może nie, zobaczymy. Tak, prawodawca się zastanawia, ale nie ma jeszcze jakiejś takiej potrzeby, żeby działać. Ale w pewnym momencie dochodzi do zdarzenia, które jest negatywnie odbierane na tym rynku przez społeczeństwo i wtedy widzimy ten żółty na dole moment. To jest ten moment, kiedy ten regulator mówi, okej, nie, jako prawodawca my musimy coś uregulować, tak, bo muszą być korzyści dla społeczeństwa i dla biznesu i nie może być tak, że na tym rynku, w tym biznesie ktoś jest odpowiedzialny, a ktoś nie. Tak i zaczynają się tworzyć różnego rodzaju regulacje. Przy czym dodam, że pan Mateusz Chrobak wczoraj powiedział, że on jest zwolennikiem regulacji. Jemu się to bardzo podoba. O ile to nie będą regulacje realizowane przez prawników, tylko przez maszyny. Więc bardzo ciekawa teoria. Ale idźmy dalej. Idźmy dalej, bo nie wiem, czy Państwo tutaj wiecie w ogóle, o co chodziło w SolarWinds. Pewnie wiecie. Pewnie jakbym się Was pytał o konkretny przepis, byłoby różnie, ale o SolarWinds pewnie słyszeliście i wiecie, co tam się wydarzyło. Jeżeli nie, to tylko przypomnę pokrótce, że była to firma w Stanach Zjednoczonych, która dostarczała oprogramowania do wielu różnych podmiotów, tak? I to były takie podmioty naprawdę bardzo wpływowe, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie uproszczenie. No i jednym z tych produktów, który był tam sprzedawany, był produkt zwany Orion. To była taka platforma do monitorowania wydajności IT. Przynajmniej tak oficjalnie oni gdzieś tam ją opisywali. No i co się stało? Okazało się, że jakimś cudem doszło do tutaj przełamania zabezpieczeń i 18 000 różnych przedsiębiorstw i agencji rządowych, no niestety, ale nie ze względu na to, że oni czegoś nie przestrzegali, ale ze względu na to, że korzystali z tego oprogramowania, znalazło się pod tutaj oddziaływaniem, działaniem tych hakerów, którzy prawdopodobnie byli jeszcze na dodatek powiązani z pewnym krajem i realizowali po prostu cele związane z espionage, tak, czyli ze szpiegostwem. No i szanowni Państwo, burza. Burza w Stanach, jak to mogło się wydarzyć, dlaczego tak, musimy coś zrobić. I to jest ten moment, szanowni Państwo, nie wiem, czy widzicie, kiedy wkracza prawodawca, tak? Bo nagle okazuje się, że prezydent Biden mówi, nie, tak nie może być. My musimy zrobić teraz musimy zadziałać, musimy zrobić jakiś konkretny ruch, musimy pokazać społeczeństwu, że my panujemy nad tą sytuacją i wprowadzimy teraz regulacje, które jasno pokażą, co macie robić, tak? I tutaj pojawiła się taka idea, żeby od razu zadziałać. No i widzimy, są artykuły wskazujące na to, że trzeba powstrzymać ten cyberespionage, te działania hakerów związane też ze szpiegostwem, no i że generalnie należy wprowadzić odpowiednie tak naprawdę, jak to wytłumaczenie, rozporządzenie, executive order, który będzie wprowadzał też możliwość skorzystania z tego, co wczoraj było kilka razy chyba powtórzone, a
niestety niewiele osób podniosło rękę, czyli Software Bill of Materials, tak? Czyli taki, opiszę to, zapis zawierający szczegóły i relacje związane z łańcuchem dostaw. Zresztą tutaj mamy definicję legalną z tego Executive Order, w którym wskazano, czym ten Software Bill of Materials jest. I widzimy, że to jest właśnie ta definicja. No jest trochę długa, tak? No nie będę jej czytał, to nie o to chodzi, no ale możemy ją sobie troszeczkę skrócić i jak sobie ją skrócimy, to dochodzimy do tego, że ten Software Bill of Materials, który sugeruje się, żeby stosować, oczywiście ten Executive Order jest troszeczkę bardziej rozbudowany, tak? Gdy ktoś chciał go zobaczyć, to można sobie wejść na tą stronę i przeczytać cały. Tam jest dużo więcej różnych kwestii jeszcze poruszonych, no ale nie będziemy dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak tam poszczególne instytucje i organy działają. Tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten SBOM, czyli właśnie ten Software Bill of Materials, to jest po prostu lista komponentów, które składają się na aplikację lub system. Tak najprościej chyba można to skomentować, tak, nie wchodząc w jakieś szczegóły. I tutaj pozwoliłem sobie napisać, co ten SBOM przeważnie zawiera z punktu widzenia prawa, no i to jest nazwa oprogramowania, numer wersji, data wydania i tak dalej. Pewne jakieś takie elementy, które pozwalają nam dowiedzieć się, co składa się właśnie na ten łańcuch dostaw. Czyli możemy kontrolować ten łańcuch dostaw. Czyli to, jak wczoraj była debata rano, nie wiem, czy Państwo byliście, zastanawialiśmy się właśnie, co z tym fantem zrobić, tak? Jak sobie poradzić z tym problemem. No i jak widać, Amerykanie w ten sposób podchodzą do tego tematu, że w ramach tego Executive Order wymagają teraz i po dzień dzisiejszy zwraca się uwagę, żeby deweloperzy na to zwracali uwagę, żeby realizować ten Software Bill of Materials i generalnie dzięki temu oni się chwalą, że ten Executive Order 14028 pozwala osiągnąć najwyższy minimalny standard ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami, zmniejszenie odpowiedzialności prawnej z powodu niezabezpieczonych sekcji łańcuchu dostaw i zasobów cyfrowych, zmodernizowane praktyki cyberbezpieczeństwa dzięki oczekiwanym standardom takim jak Zero Trust i zwiększenie świadomości zabezpieczeń łańcucha dostaw, oprogramowanie poprzez inicjatywy takie, i tu znowu widzimy, jest ten SBOM, tak, który wczoraj się chyba podczas debaty przewijał kilka razy. No oczywiście możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście z ekonomicznej analizy prawa aż takie dobre tutaj osiągnięto założenia, no niemniej oni tak sobie piszą, że generalnie to są te cele, które sobie wyznaczyli, żeby poprzez ten Executive Order i poprzez właśnie SBOM osiągnąć. Jakoś to działa, z tego co widzę, gdzieś tam stara się tych deweloperów, osoby przygotowujące to oprogramowanie, żeby na to zwracały uwagę. Więc, szanowni Państwo, widzimy tutaj, jak to działa. Jest sytuacja, dramatyczna sytuacja i prawodawca wkracza. Mamy, że tak powiem, sytuację. To nie jest język teraz ekonomiczny, ale w języku bezpieczeństwa nazywa się sekurytyzacją, czyli widzimy, że jakiś pewien podmiot, może nie podmiot, bo to źle brzmi, ale jakiś po prostu decydent polityczny najlepiej działa, mówi, że tak nie może być i w związku z tym specjalne jakieś akcje są podejmowane. To specjalną akcją właśnie było wydanie tego Executive Order. I szanowni Państwo, jeszcze ważna rzecz, bo ktoś mógłby powiedzieć, ok, super, czyli prawne aspekty jakieś zostały wdrożone, no to teraz pewnie ten łańcuch dostaw jest tam zabezpieczony. No to jeszcze przykład, o którym wspominałem wczoraj podczas debaty, którego nie omawiałem, bo wiedziałem, że nie będzie czasu, czyli z kolei brytyjskie wytyczne dotyczące tego, jak podchodzić do kwestii łańcucha dostaw. No i tutaj widzimy bardzo fajna grafika pokazująca, jak to działa. Jak widzicie Państwo, są umowy, nie da się od tego odejść. Mamy realizację umowy, rozwiązanie współpracy, podjęcie decyzji o outsourcingu procesu, wybór dostawcy, zawarcie umowy, ale to, co jest najistotniejsze, to, że w tym procesie całym tworzenia właśnie tej współpracy i wejścia, znalezienia się w tym łańcuchu dostaw, mamy też bardzo istotny zapis dotyczący tego, że to jest proces. To jest proces, a w związku z tym to nie jest coś jednorazowego. To jest coś, co cały czas utrzymujemy, przynajmniej tak najchętniej widziałyby to instytucje, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo w Wielkiej Brytanii. Więc też bardzo ciekawy przykład pokazujący, jak z tą analizą łańcucha dostaw sobie radzić. Oczywiście wczoraj na debacie pojawiła się też kwestia dotycząca ENISY. To jest nasza Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Ona została poszerzony, został jej zakres poprzez rozporządzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Właśnie to jest tak niefortunna nazwa, bo tam, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli mamy prawo związane z Unią Europejską, mamy prawodawstwo europejskiego, to mamy dyrektywy, tak więc mamy dyrektywę NIS-2, ona wymaga implementacji, ale mamy też możliwość, że będziemy mieli rozporządzenie i ono wtedy
działa od razu tak naprawdę i dotyczy wszystkich, że tak powiem, członków Unii Europejskiej i w ramach tego działania poszerzono kompetencje ENISY i ENISA raz na jakiś czas też wydaje jakieś ważne dokumenty. No i wydała taki właśnie dokument w 2023 roku Good Practice for Supply Chain Cyber Security i tam faktycznie pojawiają się pewne dobre praktyki. Przy okazji pozwoliłem sobie pokazać, że w tym 2023 roku w tymże dokumencie zwrócono uwagę na to, że problem związany z łańcuchem dostaw to jest problem, jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o wdrożenie odpowiednich polityk mniejszych dostawców, a nie tych większych. No dobrze, to tak jakby zamyka nam akt pierwszy. Czyli ten akt, w którym chciałem Państwu tylko przybliżyć jeszcze kwestie związane z tym, jak to wygląda w kontekście tego łańcucha dostaw, co było przyczyną tego, że prawodawca amerykański tutaj zdecydował się zareagować i jak to też wygląda też z punktu widzenia prawodawcy unijnego, tak? Bo umówmy się, ten prawodawca unijny też widzi, dlatego wprowadza tyle różnych regulacji, że no niestety, ale są jakieś cały czas problemy z tym cyberbezpieczeństwem. Oni zresztą kooperują z ENISą, widzą te różne threat reports, landscapes, więc widzą te wszystkie zagrożenia, jakie się pojawiają, no i dzięki temu no, mają świadomość, że muszą działać, tak? Oczywiście Państwo patrzą na to z przerażeniem, no bo teraz jak sobie poradzić, jak to wdrażać, jak też między innymi będąc na przykład CISO albo będąc na przykład w innym miejscu w danej organizacji, no nie wpaść w jakąś odpowiedzialność, tak? Bo tak jak to napisałem, akt drugi Temida nie jest ślepa. Nie jest ślepa, bo skoro już jesteś przy tym SolarWinds i wiemy, jakie konsekwencje spowodowe, jeżeli chodzi o działanie prawodawcy, to warto też zwrócić uwagę, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. A wydarzyło się to, że SEC, czyli taki jakby odpowiednik naszego KNF-u, ale z większymi kompetencjami, no bo jak widzicie Państwo, to SEC pozywa, czyli Security Exchange Commission, 13 października opublikował zarzuty przeciwko firmie SolarWinds Corporation, ale też jej dyrektorowi do spraw cyberbezpieczeństwa informacji Timothy'emu Brownowi. Czyli widzimy, że SEC pozwał i, że tak powiem, spółkę i pozwał też naszego tutaj głównego bohatera, którym jest CISO Timothy Brown. Zresztą starałem się go tutaj wygenerować, nie wiem, czy mi się udało. No, pojawił się na slajdzie pierwszym. No ale okej, jakie były zarzuty? I to jest najciekawsze, bo pojawiły się zarzuty oszustwa i błędów kontroli wewnętrznej. W związku z atakiem, jak ładnie napisano, Sunburst. I tutaj oczywiście widzimy, że dopisano, żeby nie było wątpliwości, że SolarWinds i Brown oszukali inwestorów, zawyżając praktyki cyberbezpieczeństwa SolarWinds i zaniżając lub nie ujawniając znane zagrożenia, jakieś tam pojawiały. Więc widzimy, że tutaj działanie, jeżeli chodzi o SEC, było nastawione na to, żeby wskazać błędy związane z właśnie z tym, co się działo w organizacji, jak tam pewne procesy, standardy, polityki były realizowane, jak również wręcz wskazać na oszustwo, tak? No bo mówiliście, że jest bezpiecznie, a okazało się, że nie. Bardzo ciekawy zabieg, jeżeli chodzi o właśnie amerykański wymiar sprawiedliwości. No i pan Timothy Brown, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Sprawa jest stosunkowo świeża, te sprawy też potrafią w Stanach trochę trwać, więc jestem ciekawy, czy on się tutaj z tego wybroni. Niektórzy mówią, że się wybroni, więc zobaczymy. Jakkolwiek, tak wygląda mniej więcej pozew. Pozwy w Stanach Zjednoczonych są dostępne. Nie ma tam sytuacji, w której one byłyby gdzieś niedostępne w różnych bazach, więc możemy sobie taki pozew znaleźć, zobaczyć, co w środku się znajduje. Jak widzicie Państwo, są też pełne dane pana Timothy'ego, więc jesteśmy w stanie się zorientować, że to właśnie jest ten pozew i jego dotyczy. No i mamy oczywiście treść tego pozwu, która jest również arcyciekawa, ponieważ możemy znaleźć różnego rodzaju fragmenty wskazujące na to, no oczywiście w mailingach, że rzeczywiście pan Timothy no nie do końca przejmował się pewnymi kwestiami, bagatelizował je, a może i nawet wręcz kłamał, tak? Bo jest tam sytuacja opisana, w której spytano się go, czy to jest jakaś podatność, no i generalnie on powiedział, że nie. Chociaż potem stwierdził w mailach, że tak. Ale właśnie kilka ciekawych cytatów postanowiłem sobie wybrać, bo są arcyciekawe. No i właśnie tutaj SEC, przygotowując pozew, cytuje maile: "We are so far from being a security-minded company." Tak? Więc jak sami Państwo widzicie, no coś było chyba na rzecz. Ale drugi cytat jest jeszcze lepszy. "Can't really figure out how
to unfuck this situation, not good, tak? Znaczy, szanowni państwo, widzicie, że pracownicy zajmujący się cyberbezpieczeństwem chyba zauważyli, że coś jest nie tak w organizacji. No arcyciekawa lektura, polecam, to nie jest aż tak nawet długie, jest tam więcej różnych smaczków, można te fragmenty oczywiście prawnicze pominąć, skupić się tylko na tym uzasadnieniu. Zresztą w ogóle generalnie jak ktoś lubi czytać takie pozwy, to polecam. Amerykański wymiar sprawiedliwości pod tym kątem jest ciekawy, szczególnie jak mamy różne operacje policyjne. Można sobie przeczytać krok po kroku, jak to wyglądało, jak pan funkcjonariusz wszedł, aresztował dżentelmena w hotelu, o co chodziło, jak przygotowana była prowokacja. Możemy się też w ten sposób trochę pouczyć, jak oni to robią. Nie skarbnica wiedzy, tak? Ale okej, to jest system amerykański. My jesteśmy w Polsce, więc teraz pojawia się pytanie, czy ktoś z państwa, jeżeli jest CISO, też może się kiedyś spodziewać takiego pozwu, no nie takiego pozwu, ale może podobnego pozwu, o może tak to nazwijmy, bo takiego samego nie będzie miał, bo jednak jest to inna podstawa prawna. Więc przechodzimy do naszego aktu trzeciego, a nasz akt trzeci to Polska i Unia Europejska, bo oczywiście nie da się tu też nie wspomnieć o NIS-2. Więc przechodzimy sobie do naszej Polski i zobaczmy, co tutaj mamy. Przede wszystkim pierwsza rzecz, jak zauważyliście w pozwie, może powinienem właśnie cofnąć się do pozwu, zanim przejdziemy dalej, mamy, że tak powiem, wskazane w pozwie dwie osoby. Osobę prawną w postaci SolarWinds, no i osobę fizyczną w postaci pana Timothy'ego, czyli tego CISO. I teraz pierwsze pytanie, jakie się pojawia, które wczoraj też chyba nie było oczywiste, jak w kuluarach rozmawiałem z niektórymi, czy można w Polsce w ogóle pozwać osobę prawną, czy można pozwać na przykład spółkę, tak, akcyjną. No okazuje się, że mamy coś takiego jak ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. No i tu rzeczywiście możemy zauważyć, że jest możliwość, żeby takie coś zrobić. Tak, i mamy artykuł 3, przepraszam, chciałem powiedzieć już punkt, ale najpierw artykuł 3, który wskazuje, że żeby to było możliwe, musimy oczywiście mieć taką sytuację, w którym ten podmiot zbiorowy, tak to jest określone w ustawie, podmiot zbiorowy, podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jednak jest zachowanie osoby fizycznej. Tak i to jest wymienione, co się musi zdarzyć, żeby generalnie ten podmiot zbiorowy mógł być też pozwany. Co ciekawe, mamy potem jeszcze artykuł 16, on mi się tutaj nie zmieścił, niestety, ale ten artykuł 16 dodatkowo jeszcze wskazuje, za jakie przestępstwa. I teraz mam zagadkę dla państwa. Czy oszustwo jest w artykule 16 wypisane? Bo zwróćcie uwagę, pamiętajcie, szanowni państwo, że w tym pozwie amerykańskim napisane jest oszustwo. I teraz u nas oszustwo też istnieje w artykule 286 oszustwo i w artykule 287 oszustwo komputerowe. Tak? I teraz pytanie, czy w artykule 16 tejże ustawy, można dobrze, że nie zdobyłem całego, to możemy mieć zagadkę, jest oszustwo. Kto myśli, że jest tam oszustwo? Ręka do góry. Nikt nie myśli. Też kiedyś myślałem, że jak mamy ten podmiot zbiorowy, to dziwne by było, jakby można było go pozwać za oszustwo. I uwaga, zaskoczenie, jak najbardziej mamy w artykule 16 tejże ustawy wskazane oszustwo. Jest artykuł 286 i 287, czyli i oszustwo komputerowe. Jest to faktycznie tutaj wypisane. Czyli można byłoby tak spróbować zrobić. Okej. Teraz kolejna sprawa, bo pamiętamy, że mamy SolarWinds, tak? Czyli mamy tą naszą tutaj spółkę akcyjną, przyjmijmy, że tak ją nazwę, nie wchodząc już w zawiłości prawa amerykańskiego. No i generalnie mamy jeszcze oczywiście pana Timothy'ego, czyli tą osobę fizyczną. No i teraz jest pytanie, czy pan Timothy też mógłby być tutaj pociągnięty jakoś do odpowiedzialności? Czy mamy jakąś koncepcję, żeby na przykład na polskim CISO pociągnąć go do odpowiedzialności? No mamy. I nie musimy go wcale zrobić prezesem, bo takie sytuacje też w swojej karierze spotkałem. Co prawda nie w finansach i nie w OT, ale były takie ciekawe kazusy, w którym powstawały takie spółki technologiczne, gdzie robiono szybko prezesem kogoś, kto był techniczny. Efekt był oczywiście taki, że dochodziło do ataku jakiegoś tam cybernetycznego, nagle okazywało się, że albo coś nie działa, albo zniknęły jakieś środki, no i kwestia była taka, że sprawa trafiała do sądu. Tak, czyli robiono, że tak powiem, osoby, która de facto była CISO, robiono ją prezesem i przy okazji pan prezes ponosił odpowiedzialność za to, co się działo w spółce. No, prosty model, ale od niedawna, bo proszę zwrócić uwagę, 2022 rok, 13 października, zmieniło się coś w KSH. I zmieniło się w KSH to, że była tak jakby, tutaj widzimy, to jest taka zasada, ona się nazywa Business Judgment Rule i ona też jest notabene, występuje w systemie amerykańskim, a my
lekko ją zapożyczyliśmy do naszego systemu, wprowadzając dodatkowo artykuł 387 z jedynką na górze, paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi tak: członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Oczywiście tamta, że tak powiem, końcówka tego przepisu nas aż tak bardzo nie interesuje, bo nas najbardziej interesuje dołożyć staranności. I okazuje się, że możemy każdego pracownika zrobić członkiem Rady Nadzorczej. A więc możemy tego naszego CISO zrobić członkiem Rady Nadzorczej i on dzięki temu będzie też ponosił odpowiedzialność związaną z zakresie cyberbezpieczeństwa. Ale on też dostaje dodatkowe kompetencje. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, a tego akurat nie napisałem, więc mogę wspomnieć, że jak mamy tą nowelizację, którą można nazwać takim patchem, jak już jesteśmy na konferencji OT, to ona jeszcze dodatkowo dodała jeszcze jeden zapis mówiący o tym, że jak chcemy, możemy sobie dokoptować doradcę. Więc nasz CISO nie zostaje tutaj sam, bo on może dodatkowo jeszcze dokoptować sobie doradcę w zakresie wsparcia go w analizie tych systemów cyberbezpieczeństwa i oni mogą sobie dzięki temu tutaj działać i działać skutecznie, tak? Bo pamiętajmy, że jak nie będzie działać skutecznie, to wtedy rzeczywiście mamy ten nowy artykuł i tak jak mówię, od 2022 roku, to jest świeże, to nie jest aż, biorąc pod uwagę, jak się niektóre u nas przepisy aktualizują, to jest naprawdę świeża sprawa de facto. No więc mamy tą aktualizację właśnie kodeksu spółek handlowych, więc mamy nawet możliwość, że tak powiem, zrobienia rady nadzorczej, ustanowienia tam CISO. Wydaje mi się, że tak, możemy to połączyć z prostej przyczyny, że on de facto, jak jest w tej radzie, to jest odpowiedzialny za coś, tak? Więc może, bo to może być pracownik, więc możemy go zrobić, pracownik może być w radzie, więc to jest jak najbardziej okej. No właśnie, ale to Pan powiedział ważną rzecz, NIS 2, więc przejdźmy do NIS-a 2 i zobaczmy, co tam jest. I NIS 2, Szanowni Państwo, no właśnie, mówi nam o organach zarządzających w przypadku podmiotów ważnych i kluczowych, tak? Mamy, jeżeli ktoś nie wie, to szybko skomentuję, dyrektywę NIS-2, właśnie podkreślam, dyrektywę NIS-2, więc to jest coś, co będziemy musieli implementować, więc w październiku nam się jeszcze, tak mamy nadzieję, pojawi UKSC. Trzymamy kciuki, że tak będzie. No i jak to UKSC nam się pojawi, to oczywiście tam pewne rzeczy będą jeszcze doprecyzowane, no ale sam NIS-2 już teraz nam wskazuje, że mamy podmioty ważne i kluczowe i w ramach tych podmiotów ważnych i kluczowych, więc nie tylko kluczowych, ale również i ważnych, tak? Czyli trzeba się załapać najpierw w załącznikach do danych sektorów, bo mamy sektory ważne i kluczowe, a potem jeszcze w treści sprawdzić, czy nasz podmiot jest ważny i kluczowy, bo może akurat, jak już będziemy mieli UKSC, wielkość albo specyfika działania spowoduje, że tak lub nie będzie właśnie tymże podmiotem. Ten organ zarządzający w takich podmiotach z jednej strony zatwierdza środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, z drugiej strony nadzoruje wdrażanie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, no i mamy jeszcze dopisane odpowiedzialność. Więc mamy dopisaną odpowiedzialność organów zarządzających, no i tutaj jest jeszcze oczywiście dopisane obowiązkowe i regularne szkolenia, wiedza, umiejętności pozwalające rozpoznać ryzyko i stosowanie praktyki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, no ale mamy przede wszystkim tą odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność też ciekawie się rozkłada, jeżeli chodzi o ten NIS-2. Tak, bo wyobraźmy sobie, że właśnie ten Bebok, kurczę, zapomniałem o nim, obiecałem, że będę mówił, że on tutaj ze mną jest właśnie w tej naszej organizacji i on nie zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Tak, on jest po prostu osobą, która cyberbezpieczeństwem się nie zajmuje, nie ma pomysłu na cyberbezpieczeństwo, po prostu ładnie wyglądał, dlatego jakoś tam się znalazł. No i mamy sytuację zgłaszania incydentów, tak? Mamy sytuację, w której NIS-2 mówi, że my musimy zgłaszać incydenty. Tam jest to wszystko dookreślone, ile potrzeba czasu, co to są za incydenty, jak one wyglądają. No i teraz pojawia się pytanie, bo oczywiście jest odpowiedzialność za to, jak te incydenty się źle zgłosi albo nie zgłosi. No i kwestia jest taka, że wtedy odpowiedzialność, jeżeli chodzi o organy zarządzające, no poniosą niestety wszyscy. Tak? To nie jest tak, że ktoś jest na przykład, nie jest związany z cyberbezpieczeństwem, to on nie musi się martwić, bo wtedy no niestety, ale z punktu widzenia tej dyrektywy, która nam się tutaj pojawia, no niestety może być taka sytuacja, że on też za to jest po prostu odpowiedzialny i nie ma wyjścia. Tak? To jest bardzo, widzimy tutaj, że dzięki temu podkreślone jak bardzo ważnym, istotnym elementem,
są te obowiązki wynikające z NIS-u, tak, że widzimy tutaj nałożenie na osoby zarządzające, no tak jakby takiego dodatkowego motywatora, żeby one się jednak tym cyberbezpieczeństwem interesowały, nawet jeżeli to nie jest w ich gestii. No więc jak widzimy, rozwiązań jest dużo. Mamy tutaj różne możliwości, więc wypadałoby powiedzieć tak naprawdę, że sytuacja jest mocno zaawansowana. Zobaczymy, jak będzie wyglądała też jeszcze implementacja UKSC. Ja już tak patrzyłem na ten projekt i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to pewnie Państwo też już patrzyliście z ciekawości, bo on jest dostępny, to że u nas inaczej wyglądają sektory ważne i kluczowe. Tak, mamy więcej sektorów kluczowych, mniej ważnych, na przykład cała produkcja przerzucona jest do sektorów kluczowych, więc generalnie będą też bardziej rygorystyczne kwestie związane z na przykład nadzorem takich podmiotów. Więc będzie na pewno bardzo ciekawie, będzie bardzo interesujący okres pod tym kątem, więc zobaczymy, jak to wszystko nam będzie się kształtowało. Szanowni Państwo, jeżeli tu chodzi o taką szybką przebieżkę dotyczącą przepisu, to jest wszystko. Jeżeli teraz mają Państwo, bo idealnie zostało nam 15 minut, czyli jeżeli mają Państwo teraz jakieś pytania, to otwieram sesję Q&A. Można się o coś mnie spytać.